Cześć, Bartek Urban, Autowizja.pl. Zapraszam do testu nowego Land Rovera Discovery. To już 5. generacja legendarnego już Disco, który po raz pierwszy został pokazany światu w 1989 roku. Producent chciał wtedy stworzyć samochód, który wypełni lukę pomiędzy spartańskim Defenderem a luksusowym Range Roverem. Z założenia miał też być 7-osobowy, nieźle wyposażony oraz świetny w terenie. Wszystko to się udało i powstało auto, które szybko stało się kultowe. Duża w tym zasługa dobrej reklamy, jaką niewątpliwie był morderczy rajd Camel Trophy, w którym startowały właśnie Discovery pierwszej generacji. Przez kolejne 27 lat Discovery ewoluował, jednak znaki szczególne wciąż pozostawały takie same. Kanciasta stylistyka, podniesiona tylna część dachu, czy niesymetryczna tylna szyba. Tak było przez 4 generacje, aż do roku 2016, kiedy światu zostało zaprezentowane najnowsze, 5. już wcielenie Discovery. Śmiało można mówić o rewolucji, bowiem niemal wszystkie znaki szczególne zostały usunięte albo zminimalizowane do tego stopnia, że ich na pierwszy rzut oka po prostu nie widać. Szyba z tyłu jest już standardowa, a jedynie niesymetryczne wcięcie na tablicę rejestracyjną przypomina nam o dawnej szybie. Kolejna sprawa to klapa bagażnika, która do tej pory była dwuczęściowa albo otwierana na bok. Teraz jest dwuczęściowa tylko teoretycznie, bowiem ta druga, mniejsza część jest zamontowana w środku i jest wysuwana elektrycznie. Co ciekawe, masz 300 kg udźwigu. Ostatni element, jaki zminimalizowano, to podniesienie dachu, które teraz jest tak subtelne, że zauważy je prawdziwy fanatyk. Wizualnie nowy Land Rover Discovery zmienił się praktycznie nie do poznania, zrywając kanciastą naturą. Opływała sylwetka i nowoczesne kształty to kierunek, w którym idzie firma Land Rover. W Discovery widać wiele podobieństw do pozostałych modeli, takich jak Discovery Sport czy Range Rover Sport. Samochód z przodu i z profilu wygląda świetnie. Nieco gorzej z tyłu, gdzie auto wydaje się nienaturalnie wysokie i wąskie. Ale to oczywiście kwestia gustu. To, czego nie można podważyć, to rozmiary nowego Discovery, który jest ogromnym samochodem. W 5. generacji mierzy niemal 5 metrów, a dokładnie 4970 mm i jest o 141 mm dłuższy od poprzednika. A to odczujemy w środku, gdzie miejsca jest naprawdę sporo. Zwłaszcza, że Land Rover Discovery wciąż jest dostępny jako 5- lub 7-osobowy pojazd. Co ważne, ostatni 3. rząd nie jest awaryjny i są to 2 pełnowartościowe miejsca dla dorosłych osób, a nie tylko dla dzieci, jak to ma zazwyczaj miejsce. Wszystkie fotele są oczywiście sterowane elektrycznie, przynajmniej jeśli chodzi o składanie. Gdy przyjdzie nam usiąść do tyłu, musimy już użyć nieco siły, aby fotel ręcznie pchnąć do przodu. Samo wsiadanie wciąż nie jest najwygodniejsze, ale ilość miejsca zrekompensuje nam tą gimnastykę. Przy moim wzroście 186 cm nie dotykam głową dachu, a przed kolanem mam dosłownie 1 cm wolnej przestrzeni. Zawsze można minimalnie przesunąć drugi rząd i uzyskać jeszcze więcej przestrzeni na nogi. Tutaj też mały mankament, bowiem zarówno w 3. jak i 2. rzędzie siedzi się zdecydowanie za nisko, to jest nasze nogi nie są odpowiednio podparte, a jedyna część, która dotyka siedziska, to nasza pupa. Tak jak mówiłem, wszystkie fotele są elektrycznie składane i można nimi zarządzać na 3 sposoby. Za pomocą przycisków z bagażnika, za pomocą centralnego wyświetlacza oraz, co jest nowością, za pomocą aplikacji w telefonie. W ten sposób możemy złożyć fotele będąc jeszcze w sklepie. Bardzo ciekawe. Bagażnik jest ogromny i w zależności od konfiguracji foteli posiada od 258 do aż 2500 litrów pojemności. Przy ustawieniu z 3 rzędami foteli udało nam się bez problemu zmieścić 2 torby kabinówki, a przy układzie z 2 rzędami aż 10 toreb i to do wysokości rolety. Świetnie. Świetnie też, że producent pomyślał o miejscu na roletę, którą trzeba zdjąć, aby rozłożyć wszystkie fotele. Zresztą Land Rover Discovery od zawsze był praktycznym samochodem i tak jest również w najnowszej 5. odsłonie. Na pokładzie możemy mieć na przykład aż 9 złącz USB i 6 gniazd pod ładowarkę, czy też niezliczone wręcz ilości schowków. Niektóre, tak jak ten za wyświetlaczem głównym, są tak schowane, że ciężko je w ogóle znaleźć. Schowki są przewidziane również dla pasażerów 2. oraz 3. rzędu. Oczywiście najwięcej znajdziemy ich z przodu, w tym kilka wielopoziomowych. Znalazło się też sprytne miejsce na telefon komórkowy. Podłokietnik ma 2 przyciski do otwierania i w ten sposób możemy dostać się do 2 różnych skrytek. Mniejszej i ogromnej. W testowanym egzemplarzu ten wielki schowek pełnił funkcję lodówki. Sprawdziliśmy i działa wyśmienicie. Do zawartości tego pudełka za chwilę wrócimy. Póki co skupmy się na jeszcze 2 sporych schowkach w desce rozdzielczej przed pasażerem. Aha, byłbym zapomniał. Fotele z przodu mogą mieć masaże, wentylację i podgrzewanie. Im dalej siedzimy, tym tych funkcji jest mniej i w 2. rzędzie mamy tylko wentylację i podgrzewanie, natomiast w 3. rzędzie nie mamy już nic z tych udogodnień. Magiczne pudełko, które znalazłem w lodówce, to opaska na nadgarstek Active Key, specjalnie zaprojektowana i wymyślona dla nowej generacji Land Rovera Discovery.
Może ona zastąpić nam kluczyk do samochodu i jest przeznaczona dla osób aktywnych sportowo, które nie chcą zgubić kluczyka. Opaska jest wodoodporna, a samochód otworzymy dopiero jak dotkniemy nią napisu Discovery na tylnej klapie. Sprytne. Deska rozdzielcza w porównaniu do 4. generacji nie przeszła takiej rewolucji jak na nadwozie. Układ pozostał niemal ten sam, a jedyna zmiana to przeniesienie ekranu minimalnie niżej. Sam wyświetlacz natomiast może być teraz nawet 10-calowy i robi świetne wrażenie. Grafiki na nim wyświetlane są najwyższej jakości, ekran reaguje szybko na dotyk, a menu jest czytelne. Ilość opcji jest niepojęta i trzeba spędzić sporo czasu, aby się wszystkiego nauczyć. W związku z innym umiejscowieniem ekranu na wiewie przeniesiono nadwyświetlacz, a panel klimatyzacji nieco opuszczono. Pojawiła się też wysuwana skrzynia biegów, która jest już znakiem charakterystycznym wszystkich nowych Jaguarów i Land Roverów. Na tunelu środkowym pojawiło się jeszcze jedno pokrętło odpowiedzialne za system Terrain Response 2, czyli tryby jazdy terenowej. Do wyboru mamy tryb drogowy, piasek, trawa, żwir, śnieg, skały i błoto oraz kolejny. Auto, jak przystało na prawdziwą terenówkę, posiada też reduktor do ekstremalnej jazdy w terenie. Jak już jesteśmy przy terenie, to warto wspomnieć o możliwości zamówienia pneumatycznego regulowanego zawieszenia, które pozwala nam zwiększyć prześwit z 220 mm do aż 283 mm. Ponadto zawieszenie samo się opuszcza przy wysiadaniu lub możemy je manualnie opuścić z poziomu bagażnika, aby łatwiej coś załadować lub podpiąć przyczepę. Co ważne, Discovery może ciągnąć za sobą przyczepę nawet o masie do 3,5 ton. Zawieszenie pneumatyczne zwiększa też nasze właściwości terenowe, które nadal są fantastyczne. Samochód posiada kąt natarcia 34 stopnie, zejścia 30, a rampowy 27,5 stopnia. Do tego auto może brodzić w wodzie o głębokości do 90 cm. Dla porównania Discovery ze zwykłym sprężynowym zawieszeniem ma kąt natarcia 29 stopni, zejścia 27, natomiast rampowy 22,5. Różnica jest spora. Tak samo jak i w komforcie podróżowania, gdzie na pneumatyce wręcz płyniemy po wybojach i to nawet na 21-calowych kołach, takich jak w testowanym samochodzie. Na asfalcie czuć niestety gabaryty i masę auta, gdzie na szybkich łukach czujemy przechyły nadwozia. Szybkie zakręty to jednak nie jest środowisko naturalne dla Discovery. Dużo lepiej sprawdza się w trasie czy nawet w mieście. Pod kątem komfortu podróżowania Discovery bardzo zbliżył się do Range Rovera, a to nie lada zaleta. Właściwości terenowe są fantastyczne, co niejednokrotnie mogłem sprawdzić w naprawdę ciężkim terenie. Jeździłem po piasku, błocie czy kamieniach. Auto wychodziło bez szwanku i to na szosowych oponach. Warto jednak zaznaczyć, że w porównaniu do pierwszej czy drugiej generacji Discovery, obecna nie jest już autem na ramię. Prawdziwa rama odeszła wraz z 3. generacją, ale to nie jest wada. Po prostu przestało się pojawiać zapotrzebowanie na tak twarde auta terenowe. Co ciekawe, dzisiejsze samochody terenowe są dużo lepsze na papierze niż poprzednicy, jednak wtedy ich zaletą było co innego, a mianowicie niezawodność. Dziś ciężko nam uwierzyć, że nowy Discovery zanurzony po dach w wodzie z zamontowanym oczywiście snorkelem ochraniającym filtr powietrza pojechałby dalej. A takie przygody miały stare Discovery na radzie Camel Trophy i bez problemu dojeżdżały dalej do mety. Wróćmy do bohatera dzisiejszego testu, który również pod maską przyszedł niemałą rewolucję, bowiem w ofercie nie ma póki co silnika V8. A przecież każda dotychczasowa generacja Discovery mogła mieć taki silnik do wyboru. Teraz rolę topowego silnika benzynowego pełni 3.0 V6 na kompresorze, które generuje 340 koni i potrafi rozpędzić ważące 2,1 tony disco do pierwszej setki w czasie 7,1 sekundy. To jest czas o 0,8 lepszy niż 4. generacja z 5.0 V8 o mocy 375 koni pod maską. Jak to możliwe? Odpowiedź to waga. Nowe Discovery waży nawet do 480 kg mniej niż poprzednik. Aż 284 kg mniej waży karoseria, a 88 kg zawieszenie. Pozostała różnica to właśnie mniejsze silniki. Od teraz poza jednostkami V6 pojawiły się rzędowe czwórki. 2.0 180 koni z jedną turbiną oraz 2.0 240 koni, które posiadają już 2 turbiny. Są to jednostki wysokoprężne. Ten drugi wariant ma aż 500 Nm i potrafi rozpędzić Discovery do setki w czasie 8,3 sekundy. Jeździliśmy również tym autem z takim silnikiem i podczas jazd próbnych nie czuć znaczącej różnicy w porównaniu do 3.0 V6, które ma tylko 18 koni więcej i 100 Nm. Na papierze mocniejszy diesel jest tylko o 0,2 sekundy szybszy do pierwszej setki. Dopiero na trasie czy podczas ciągnięcia jakiejś przyczepy odczujemy znacznie większą siłę mocniejszego ropniaka. Swoją drogą Land Rover Discovery może pociągnąć za sobą aż 3,5 tony. Nieźle. Nawet więcej niż popularne pick-upy, jak na przykład Hilux, do którego możemy przyczepić maksymalnie 3,2 tony. Na zakończenie jeszcze cenniki. Podstawowy Land Rover Discovery z silnikiem TD4, czyli 2.0 180 koni, kosztuje 236 200 zł. Mocniejszy 240-konny ropniak o oznaczeniu SD4
to wydatek 254 500 zł. A za TD6, czyli 3.0 V8 o mocy 258 koni, trzeba dołożyć kolejne 60 900 zł. Łącznie 315 400 zł. Jedyny póki co benzynowy wariant, który pewnie najrzadziej będzie wybierany w Polsce, startuje od 360 600 zł. Pomarańczowy egzemplarz, którym jeździmy, to samochód serii First Edition, który charakteryzuje się bardzo bogatym wyposażeniem, mapą narysowaną na aluminiowych boczkach drzwi, czy kolorem Phoenix Orange. Takie auto kosztuje minimum 445 900 zł. Powstało tylko 2400 sztuk tej limitowanej edycji. Nie dajcie się zwieść pozorom. Może i nowy Land Rover Discovery nie przypomina swoich kanciastych poprzedników, a niektórym wyda się nawet zbyt elegancki do jazdy w teren lub po prostu zbyt brzydki. Cóż, to są gusta. To, co nie podlega dyskusji, to fakt, że geneza Discovery nie zmieniła się od 1989 roku, czyli od momentu premiery pierwszej generacji. Disco to jeden z najbardziej wszechstronnych pojazdów na rynku. Jest praktyczny, rodzinny, luksusowy, komfortowy oraz oczywiście ma fantastyczne właściwości terenowe. Świetny samochód.